To jest chyba najprostszy sposób, jak stworzyć tunel sprzedażowy w swoim sklepie WordPress WooCommerce. Cześć, z tej strony Janek. W tym wideo właśnie o tym porozmawiamy. Pokażę Ci krok po kroku, jak taki tunel sprzedażowy możesz stworzyć. Dzięki takiemu tunelowi sprzedażowemu możesz w łatwy sposób na przykład pozyskiwać leady, możesz na przykład sprzedawać, możesz robić różne warianty strategii sprzedaży i tak dalej. To wszystko właśnie w tym wideo Ci pokażę. Użyjemy do tego oczywiście darmowych wtyczek. Ta strona jest testowa, jest tutaj też testowy sklep. W pierwszym kroku musimy oczywiście wejść do panelu administratora, czyli na końcu strony pewnie standardowo trzeba dopisać tutaj WP admin. Super, jak już teraz jesteśmy w panelu administratora, to musimy oczywiście znaleźć tutaj zakładkę wtyczki, no i wybieramy dodaj nową, a następnie szukamy odpowiedniej wtyczki. Jest kilka dobrych naprawdę wtyczek, które umożliwią Ci stworzenie tunelu sprzedażowego właśnie na WordPress WooCommerce. Między innymi FunnelKit czy Flowcart, ale ja polecam tutaj Tobie WP Funnels. I mamy właśnie taką ikonkę WP Funnel Builder, tak, czyli można powiedzieć, że kreator tuneli właśnie dla WordPressa i WooCommerce, WP Funnels, no i ma taką fajną tutaj animowaną ikonkę. Ok, to mamy jakieś tam powitanie, jakieś instrukcje i tak dalej. Robimy sobie let's start, zaczynajmy, no i pierwszy krok musimy wybrać, z jakiego kreatora stron korzystamy. Tak, czy to jest właśnie na przykład Elementor. Ja korzystam właśnie z Elementora, więc jego zaraz wybiorę. Jeśli nie masz Elementora, a chciałbyś z niego korzystać, to tu podrzucam i w opisie także umieszczę link do całej mojej playlisty, w której właśnie pokazuję krok po kroku, jak tworzyć stronę w Elementorze, jak nim zarządzać. Według mnie, no i według wielu innych użytkowników, jest to czołowy kreator stron. Według mnie działa bardzo szybko, sprawnie, no i jest prosty w obsłudze. I przechodzimy sobie tutaj dalej. Tu mam od razu jeszcze podpowiedź, że możemy sobie zainstalować dodatkowe pluginy, które są tutaj wymagane. No oczywiście, żeby tunel działał, że można było coś sprzedawać, wymagane jest WooCommerce, tak widzisz, już mamy. Elementor, no jego również mamy, no bo wypadałoby, żebyśmy z niego korzystali, jeżeli będziemy dalej tworzyć stronę w Elementorze. I mamy tutaj podpowiedź, abyśmy zainstalowali sobie wtyczkę MailMint. Ja tego nie instaluję, korzystam z innych programów do zarządzania CRM, to jest taki trochę chyba CRM do maili, coś w tym stylu, czyli jakiś taki newsletter. Jeśli szukasz programu do email marketingu, najlepszego newslettera, to polecam Tobie, link znajdziesz w opisie. Na najlepszych możliwych warunkach w tym momencie możesz dołączyć właśnie do GetResponse. Działa on w języku polskim, wspierany przez sztuczną inteligencję, poprowadzi Cię łatwo, krok po kroku przez cały proces i stworzenia strony, i stworzenia kampanii. W zasadzie wszystko pomoże także tworzyć treści maili, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości. Dobra, lecimy dalej do kolejnego kroku. No i teraz co możemy tutaj zrobić? W zasadzie wszystko jest prawie gotowe, tak, tu mamy jeszcze jakieś tam opinie, inne tego typu rzeczy. Ok, zacznijmy tworzyć tunele, więc po kolei po prostu klikamy sobie tutaj duże niebieskie przyciski. Ok, wylogowało mnie, nie wiem dlaczego, więc się logujemy na szybko jeszcze raz. Po instalacji wtyczki powinniśmy zostać od razu przekierowani do jej panelu właśnie. Jeśli tutaj z jakiegoś powodu nie zostaniemy przekierowani, to również do wtyczki WP Funnels możemy wejść poprzez boczny panel administratora. Tutaj mamy kilka ciekawych opcji, zakładek. Pierwszą to mamy funnels, czyli nasze tunele sprzedażowe. Dalej mamy templatki, czyli szablony. Następnie mamy ustawienia, do których właśnie teraz sobie na początku zajrzymy, aby ustawić kilka istotnych rzeczy, zanim zaczniemy w ogóle działać tutaj z naszymi tunelami sprzedażowymi, z tego względu, że możemy tu ustawić m.in. na przykład linki, czyli odsyłacze bezpośrednie, parę innych opcji. Ok, pierwsza zakładka jest tutaj ogarnięta, bo ją ustawiliśmy podczas konfiguracji, więc przechodzimy właśnie do zakładki Permalinks. Permalinks to są odnośniki bezpośrednie, tak się to chyba tutaj nazywa po polsku. Czyli na przykład, jak ma wyglądać właśnie Twoja strona, tak? Czy to będzie strona.pl łamane na tunel myślnik sprzedażowy równa się tam 77548 na przykład, tak? Czy ma to być właśnie jakieś inne, bardziej przyjazna nazwa. I tu właśnie możemy to ustawić domyślnie dla WordPressa, czyli właśnie jeśli korzystałeś z tego typu ustawień w WordPressie wcześniej, co jest właśnie bardzo istotne, aby to ustawić już na samym początku konfiguracji strony, no to wszystko gra. Jeśli chcesz inaczej, no to tu masz właśnie przykład, jak to może inaczej wyglądać, tak? Czyli będzie właśnie na przykład tu ma strona wizytówka i tak dalej, będzie tunel i tak dalej, WP Funnel, no czyli generalnie jakiś taki kosmaty trochę link, bardzo ciężki na pewno też do zapamiętania. Funnel Slack, czyli będziemy mieli, no po prostu możesz sobie zobaczyć, jak będzie tutaj wyglądało. Według mnie najlepiej zostawić to ustawione domyślnie dla WordPressa, ewentualnie tutaj jeszcze z tym krokami.
ale najlepiej jest z tą opcją tutaj domyślnie dla WordPressa, no pod warunkiem, że rzeczywiście masz domyślnie te ustawienia zrobione na poprawne. Ustawienia zaawansowane. Możemy wszystko sobie poustawiać, pousuwać, przepraszam, porobić jeszcze parę innych rzeczy. Warto sobie po prostu tutaj zerknąć, żeby zobaczyć, jakie są tego możliwości. Ok, przechodzimy teraz do kluczowego momentu, czyli właśnie do tworzenia tuneli sprzedażowych w tej wtyczce na swoim sklepie WordPress WooCommerce. I tak, zakładka Funnels, wtyczka WP Funnels, no i zaczynamy. Klikamy na początku, jeśli nie mamy żadnego tunelu, klikamy ten wielki przycisk tutaj oczywiście Create Your First Funnel. I tworzymy nasz pierwszy tunel. Teraz możemy skorzystać właśnie z jakichś gotowych tutaj templatek, czyli szablonów, albo możemy stworzyć zupełnie od zera. Tak jak wspomniałem, jedną z zalet właśnie tego typu wtyczek do tworzenia tuneli sprzedażowych jest to, że możemy skorzystać z właśnie szablonów, tak? Więc tak jak sobie zobaczysz tutaj na przykład najeżdżając na którymś z nich, mamy właśnie na przykład tutaj jakiś tam motyw, jakoś tam się nazywa i mamy 2 kroki, czyli wczytamy tutaj razem z tym szablonem 2 podstrony, możemy powiedzieć, tak? 2-etapowy tunel. Możemy sobie go tutaj oczywiście podejrzeć, jak on wygląda, czy nam to odpowiada, czy no generalnie tak coś nas zadowala. Oczywiście to wszystko możemy za chwilkę dostosować w naszym kreatorze stron. Tutaj wybraliśmy Elementora, więc będziemy to dostosować w Elementorze, ale sprawdzamy, czy ogólnie taki układ stron nam najbardziej odpowiada, czy nie. Najlepiej wybrać ten, który nam dobrze odpowiada, bo będziemy później musieli dostosować tylko mało elementów, tak? Czyli na przykład uznamy, że nie odpowiada nam ten żółty, ale generalnie schemat jest ekstra, no to zmienimy sobie ten żółty na zielony, powiedzmy, tak? No ale jeżeli całość nam się nie spodoba, to będzie trzeba niestety wszystko przebudować, więc najlepiej wybrać tutaj jakiś taki, który będzie po prostu odpowiednio nam tutaj się prezentował. Dobra. Ok, zamknijmy go w takim razie i sprawdźmy jakiś inny tutaj nasz motyw, inną template'kę, inny szablon, który możemy sobie tutaj zainstalować, możemy sobie przetestować. Fajne, te szablony są tutaj też dostępne za darmo, więc może zainstalujmy właśnie sobie ten tutaj z e-bookiem, tak? Powiedzmy, że będziesz chciał sprzedawać e-booki, więc potrzebujesz jakiś tunel sprzedażowy, który Ci w tym pomoże. Zerknijmy sobie w takim razie na preview, zobaczmy jak to tutaj wygląda, nasz pogląd naszego tutaj e-booka, no i wygląda to całkiem spoko, chyba tutaj też nie ma przycisków, więc chyba w podglądzie nie ma tych przycisków, ale one generalnie na pewno są, no bo skoro są 2 kroki, to musi być w jakiś łatwy sposób dalej przejście. Więc powiedzmy, że nam tutaj ten odpowiada. Więc klikamy sobie tutaj przycisk Import, importujemy w tym momencie sobie ten tunel sprzedażowy i za chwilkę będziemy go dostosowywać. On jest tutaj złożony z 2 kroków, tak więc będzie to bardzo taki szybki, prosty tunel, można powiedzieć, ale jeśli chcesz, możesz skorzystać tutaj z innych tuneli, bo jest ich tutaj trochę więcej. Tu mamy większość, bo akurat na 2 krokach oparta, ale są jeszcze takie, które mają na przykład 5 kroków. Oczywiście, jeśli korzystasz z płatnej wersji, możesz tych szablonów mieć tutaj znacznie więcej i wygląda to znacznie, jest więcej po prostu możliwości takich do wczytania, do wgrania. Tutaj mamy trochę mniej w przypadku darmowego planu i nie możemy niestety sobie tych tuneli tutaj także modyfikować, tak? No bo zobacz, mamy tutaj 1 krok, mamy nasz 2 krok, no i w zasadzie zakończenie. W przypadku wersji właśnie płatnej mamy tutaj też, pojawia nam się plusik na środku tego tutaj łączenia i możemy wtedy sobie w łatwy sposób dodać po prostu kolejne kroki, kolejne rozwiązania, tak? Więc moglibyśmy powiedzmy zrobić, pierwsza strona to byłby landing page, tak? Na którym byśmy zachęcali do zapisania się na newsletter czy coś w tym stylu, a następnie byśmy proponowali możliwość zakupienia produktu, a następnie byśmy na przykład przechodzili do kasy zakupowej. Tutaj takiej kasy nie ma, więc to nie będziemy mieli czego dostosowywać, tak? Jest to w takim razie taki bardzo prosty tunel. Co można więc w nim tutaj zrobić? Możemy go oczywiście tutaj edytować, w sensie zerknąć w jego ustawienia. Zobaczmy, jakie są tutaj możliwości. Po pierwsze mamy jego tytuł. Tak, tytuł będzie potrzebny w innej miejscu, po prostu, że jest taki, można powiedzieć, identyfikator tego miejsca i będzie on wyświetlany również tutaj w nazwie zakładki, tutaj na samej górze strony. Dalej mamy właśnie Slack, czyli to, co ustawiliśmy wcześniej. W przypadku domyślnego ustawienia WordPressa tak powinno się to właśnie nazwać, czyli nazwą tytułową naszego kroku w tunelu i mamy do tego właśnie tutaj myślnik. Dalej mamy e-book, landing i wszystko działa, landing się zgadza. Dalej, co możemy zrobić poza takimi tutaj głównymi, globalnymi ustawieniami tego elementu? Możemy kliknąć na ołówek. W tym ołówku zostaniemy przekierowani do edycji strony. Ja to nie będę przechodził, bo za chwilkę chcę Ci pokazać jeszcze, jak dostosować tunel sprzedażowy, bo on będzie miał m.in. jeszcze wymagał dostosowania kasy sprzedażowej, więc to pokażę Tobie za chwilkę. Tutaj mamy podgląd, czyli to, co robiliśmy chwilkę wcześniej, testy,
A B, no to są świetne rozwiązania, niestety w wersji darmowej to nie jest dostępne. Zobacz, od razu wyskoczy nam tutaj komunikat, że możemy kupić sobie wersję Pro, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja, bo zbiera nam także wszystkie statystyki, więc do testowania jest to naprawdę doskonałe rozwiązanie, jeżeli chodzi o ten tunel sprzedażowy. Tutaj możesz sobie właśnie dostosować nasz landing i stronę końcową, czyli taką z podziękowaniem. My wróćmy jednak na poprzednią stronę, bo chcemy zrobić tutaj sobie tunel sprzedażowy, więc zamykamy sobie to i wgramy sobie tutaj bardziej zaawansowany tunel, w którym będziemy mogli sprzedawać. Teraz, żeby stworzyć nowy, mamy przycisk tu już w tym miejscu, a nie tam na dole. Robimy Add New Funnel, no i możemy sobie dodać kolejne tutaj jakieś rozwiązanie. W prosty sposób możemy się tutaj przełączać między właśnie wszystkimi darmowymi a płatnymi motywami. My sobie wybierzemy zakładkę tutaj darmowe, no bo nie będziemy korzystać tutaj z płatnej wtyczki w tym poradniku i w łatwy sposób może się tu przełączać między właśnie kategoriami z boku, tak, czyli na przykład mamy tutaj beauty, no i widzimy w tym momencie, że mamy do branży beauty, mamy 6-krokowy tutaj nasz scenariusz. Dobra, tu mamy szablon na przykład dla gubienia wagi dla prawdopodobnie trenera lub dietetyka. Tutaj możemy znaleźć jakiś tunel sprzedażowy na przykład dla Tripwire, tak, czyli jakiejś specjalnej tam innej oferty. Ok, my wybierzemy sobie, powiedzmy, niech będzie ten tutaj Electronic Shop. No, nie będzie, powiedzmy, ten myślę, że będzie fajny, będzie to coś innego, oryginalnego. Robimy importuj. Co bardzo ważne, musisz też tutaj wiedzieć podczas tworzenia tych tuneli, to co pokazałem Ci przed chwilą, czyli ten 2-krokowy lub teraz jak mamy tutaj 5- czy 6-krokowy scenariusz, to jest zależne od tego, co wybierzesz w swoich ustawieniach. Tak więc jeśli w zakładce ustawienia, tam wcześniej tutaj z boku, teraz już się przeładowuje strona, więc tego nie będzie widać, masz wybrane właśnie styl jako sposób dziwne trochę, generalnie to jest tutaj rozegrane moim zdaniem, no ale tak to jest zrobione, że tam w ustawieniach możesz właśnie wybrać, czy chcesz mieć tunele pod lidy, czy full funnel, tak, czyli pełne tunele, tak zwane możemy powiedzieć, i wtedy jeśli wybierzesz, że ma być tunel tylko pod lidy, to właśnie pokazują nam się takie zakładki jak tutaj dwukrokowe tunele, tak, albo możemy wybrać właśnie full funnel, no i wtedy mamy tutaj te 6-krokowe. Zobaczmy teraz, jak możemy to edytować. Już wiesz, jakie są tutaj możliwości ustawienia, więc sprawdźmy, jak to edytować. Potem na koniec sobie jeszcze przejrzymy cały ten tunel sprzedażowy, jak on tutaj krok po kroku wygląda, jak on krok po kroku działa. Edycja strony jest banalnie prosta, bo jeżeli wiesz, jak korzystać właśnie z Elementora, no to sobie to wszystko łatwo dostosujesz, jeżeli nie, jak wspomniałem wcześniej, odsyłam do kursu, no i po prostu sobie to wszystko dostosowujemy, tak? Więc tu sobie wpiszę na przykład test tunelu. Testowy tunel. No i powiedzmy, że dalej już tam nie musimy nic dostosowywać, ok, możemy $30 zrobić, na przykład tam, nie wiem, zrobimy na przykład 15 zł, tak? Albo 19 i tu nie robimy dolary, tylko zły będzie, zły. Zamiast tam chyba 150 był jeden produkt, czy coś w tym stylu, jak dobrze pamiętam. Więc tak, zróbmy 150. OK. I mamy całkiem fajny tutaj taki przyjazny wygląd. Mamy oczywiście zamów teraz. Fajny przycisk, ładny, moim zdaniem się podoba. To mamy już opinię jakąś tutaj też stworzoną ciekawie. No i wszystkie inne elementy możesz sobie właśnie w taki sposób tutaj dostosowywać. Nie będę teraz tego omawiał, jak to dostosować. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej właśnie, jak się dostosowuje takie elementy w Elementorze, no tak jak wspomniałem wcześniej, zerknij tam do kursu, tu możesz dostosować sobie elementy, możesz je usunąć, jeżeli stwierdzisz, że to jest coś nie tak, w ten sposób usuwamy, tak, jeżeli czegoś tu nie chcemy. No i generalnie ustawienia tego wszystkiego tutaj są bardzo proste. Wgrywamy sobie jakieś zdjęcie, powiedzmy tej łazienki, nie wiem, co ona będzie miała wspólnego z tym tunelem, no ale może być w taki sposób dodana. I powiedzmy, że jest gotowe. Po zrobieniu wszystkich zmian, takich jakie sobie tutaj życzymy, jakie sobie tutaj chcemy, żeby były gotowe, klikamy tutaj aktualizuj i po chwili wszystko powinno być już dostępne. Super. Mamy wszystko gotowe. Nasz przycisk kupowania tutaj działa. Tak, mamy tutaj purchase now. Możemy sobie zrobić na przykład kup, bo kupuję. Żeby było ten, widać, że wprowadziliśmy jakieś zmiany, spoko. I zamykamy sobie tą zakładkę. OK. Teraz bardzo ważny element, czyli dostosowanie naszej kasy, czyli naszego sklepu. Tak? To działa troszeczkę w inny sposób niż standardowy WooCommerce, bo tutaj nie będziemy, poprzez kliknięcie tego przycisku, tutaj właśnie na stronie, którą przed chwilą widziałeś, klient nie dodaje jakby produktu do koszyka w taki standardowy sposób, jak jest to robione w sklepie internetowym. W standardowy sposób, kiedy on dodaje do koszyka, jest to zapisywane w jego koszyku i potem on jest kierowany z tymi produktami wszystkimi do kasy.
Tutaj wygląda to znacznie inaczej, ponieważ jakby klikając przycisk dodaj do koszyka jesteśmy kierowani od razu do kasy, a nie do koszyka i nie możemy dawać innych produktów, tak? No właśnie po to jest ten tunel sprzedażowy, żeby klient pokonał dokładnie tą drogę właśnie tak w takim tunelu, który my mu wyznaczymy, czyli idziesz od punktu A przez punkt B do punktu C. A nie, że chodzisz sobie po prostu po sklepie i wybierasz może koszulka, może okulary, a może e-book, tak? Tylko konkretnie kupujesz to, następnie tamto lub tamto i płacisz. Dobra, jak to teraz dostosować? Więc w tym miejscu musimy sobie właśnie wybrać tą opcję tutaj, tego koszyka sobie kliknąć i tutaj dostosowujemy produkty, które mają się w tym koszyku pojawić, tak? Więc wyświetli nam się po prostu finalnie koszyk z produktami, tak? Więc jeżeli sobie byśmy wzięli tutaj adres URL tego konkretnego tej konkretnej podstrony, czyli naszej kasy tutaj z tego elementu tunelu i wysłali go komuś, no to możemy pominąć ten pierwszy krok i ktoś zobaczy po prostu już finalnie kasę z tymi produktami w tej cenie, którą chcemy. Tak, oczywiście to się mija z tym tunelu, ale tak by to fizycznie zadziałało. No dobra. Funnel Products. Musimy dodać oczywiście sobie tutaj jakieś produkty do naszego tunelu, więc wybieramy tutaj opcję dodawania produktu, Add Product, no i wybieramy go z naszego sklepu. Musimy tutaj podać literki, czy nie musimy? Tak, musimy. Kurczę, nie pamiętam, to był fizyczny produkt. To były takie dwa te produkty, drugi był chyba fizyczny produkt, tak jest, ok. Drugi był chyba testowy, ale ok. Dajemy fizyczny produkt. Robimy add, super, dodał się nasz produkt. No i mamy tutaj szczegóły na temat tego produktu, tak, 155, dobra, ja podam chyba 150, ale ok. I dalej, co mamy? Discount type, czyli typ naszej zniżki. Mamy od strony oryginalnej, oryginalną zniżkę, mamy mieć procentową, czy jakąś tam stałą cenę zniżki, tak? Jeżeli dostawimy tą pierwszą opcję, to możemy później dostosować jeszcze te pozostałe parametry, tak samo w sumie jak w każdej innej. Możemy tutaj dostosować wtedy procentową zniżkę, tak? Możemy dostosować sobie też jakąś zniżkę stałą, tak? Czyli płaską, jak można powiedzieć, tak? I wtedy ja polecam zastosować właśnie tą ostatnią opcję, czyli pełną kwotę, tak? A nie jakieś procentowe, bo procentowe, no to trudniej będzie po pierwsze to wyliczyć, tak, żeby to idealnie nam wyszło, jeżeli mamy cenę powiedzmy 300 zł, żeby zrobiło się, nie wiem, 99, będzie trzeba to w procentach kombinować, robić jakieś miejsce po przecinku i może dziwnie wyjść. Jeżeli ktoś jeszcze coś do koszyka, może to zacząć się gmatwać, a my chcemy konkretnie, żeby tak powstało, więc robimy tutaj płaską, jak można powiedzieć, tutaj stawkę, kwotę, liczbę. I tu mamy typ zniżki. Od ceny zastosować dla ceny zniżkowej, czy zastosować dla ceny regularnej. Ja proponuję zastosować dla ceny regularnej, no bo też będzie w sumie lepiej wyglądało, tak? Bo jeżeli sprzedajesz produkt powiedzmy za 500 zł i dałeś mu zniżkę na 300 i tu zaproponujesz, nie wiem, 100, no to wygląda inaczej, tak? Zniżka z 300 na 100 niż zniżka z 500 na 100. Oczywiście pamiętaj zawsze, żeby pisać w tych swoich ofertach prawdę, tak, żeby nie koloryzować, nie wymyślać, że tylko teraz, skoro zawsze to sprzedajesz, wiadomo o co chodzi. Discount value, tak, czyli wartość naszej zniżki. Więc jeżeli sprzedawaliśmy to za 55, ja tam chyba zaproponowałem, żeby to sprzedawać za 30 zł, o ile się nie mylę. Więc trzeba byłoby tutaj zrobić z jakieś 120. Nie, za 19 będę wspomniał, czyli powiedzmy dobra 131, chyba tak by trzeba było zrobić, jeśli się nie mylę. Tak, i mamy w tym momencie 24, dobra, bo to był 155, a nie 150, tak, dobra. I teraz powinniśmy mieć właśnie tutaj 19, dobra, super, zgadza się. Tych pól tutaj nie możemy edytować sobie, one są już tutaj pododawane, możemy właśnie sobie tylko podejrzeć, sprawdzić, czy wszystko się zgadza. To jest kwota finalna, tak, zgadza się, wszystko jest ok. Dalej mamy opcję już tylko dostępną właśnie w planie płatnym i dodatkowe inne opcje, czy zwalamy na aktywację kuponów i tak dalej, no to można sobie generalnie pominąć. Opcje płatności są już dostępne tylko w wersjach Pro. Tutaj mamy jeszcze opcję Order Bump, zaraz to pokażę o co chodzi, sobie najpierw tutaj zapiszmy to, żeby mieć pewność, że to wszystko nam tutaj działa. Chyba schowałem tutaj przycisk pod sobą, tak jest. Dobra, zapisujemy zmiany. OK, i teraz skoczmy sobie tutaj do zakładki Order Bump, czyli takie podbijanie zamówienia. Możemy sobie tutaj dodać kolejny produkt właśnie do naszego podbijania zamówienia i zaproponujmy sobie tutaj produkt, ten drugi, który tutaj mamy. OK, możemy dać tylko jeden produkt do Order Bumpa
wersji darmowej. Tu możemy sobie tutaj dostosować jeszcze jakieś templatki, tak? Czyli jak chcemy, żeby tutaj się prezentował nasz, muszę się pomniejszy, odrzucić trochę się na bok. OK. Dobra, żeby tu nie przeszkadzać. I mamy teraz styl, jak to będzie wyglądało, tak? Czyli dodatkowo możesz jeszcze kupić ten produkt właśnie z taką zniżką, takimi możliwościami i tak dalej. I to wszystko możesz sobie tutaj dostosować, tak? Czyli jak chcesz, żeby to wyglądało, czy ma być to, przepraszam, order bump, czy ma być to jakoś inaczej, kolorystycznie, czy ma być taki kolor, czy inny styl. Tutaj możemy sobie wybierać, jaki chcemy, czy taki, czy inny. No to już sobie wszystko dostosujesz do tego, jak się tobie bardziej podoba. Myślę, że ten jest całkiem spoko, więc jeżeli jest OK, to super. Kolory, no już sobie myślę, że poradzisz. Wybieranie produktu, no pozostał tylko jeden, więc możemy dostać tutaj test i mamy tak, test 1, spoko i możemy go zaproponować. Dalej mamy ilość tych produktów, no oczywiście w przypadku produktów wirtualnych, no to nie ma tutaj większego znaczenia, product discount i inne tego typu rzeczy, tu możemy sobie jeszcze dostosować opis, więc też bardzo fajnie, nie trzeba będzie kombinować jakoś naokoło. Skorzystaj z super okazji i kup teraz testowy produkt. Dobra. Tak, żeby było powiedzmy trochę tutaj ciekawiej. Zapisujemy sobie tutaj oczywiście zmiany. Jeżeli wszystko jest gotowe, robimy save change, zamykamy to okienko i wracamy na naszą stronę główną. W tym momencie cały tunel powinien już działać. W przyspieszonym tempie oczywiście Ci to pokazuje, tak? Czyli trzeba było dostosować tutaj treść oferty, dostosować wizualnie tą zakładkę, ale powiedzmy, że ona już jest zrobiona. Dalej mamy dostosowane produkty z finalnymi cenami w naszym koszyku. Super, to wszystko również działa. Możemy oczywiście porobić sobie te testy AB i tak dalej tego koszyka. No i na końcu mamy stronę z podziękowaniem. Stronę z podziękowaniem oczywiście też możesz sobie dostosować, klikając tutaj w ten ołówek, tak, czy właśnie na nie napisać dziękuję, zapraszam ponownie, tak, czy dziękuję, przy okazji sprawdź jeszcze moje social media, no co tam generalnie chcesz, możesz sobie to dostosować. W przypadku standardowych stron, WordPress, WooCommerce i tak dalej, ciężko jest coś takiego dostosować bez jakichś dodatkowych wtyczek, więc tutaj też jest przewaga tej wtyczki do tworzenia tuneli WP Funnels. OK, jeśli tu wszystko mamy gotowe, no to może sobie jeszcze edytować oczywiście tutaj wygląd koszyka, tak, bo nie edytowaliśmy wyglądu naszego koszyka, więc teraz Ci pokażę jeszcze, jak możesz edytować właśnie jego wygląd. Tu mamy jakiś wielki obrazek, którego nie ma, tak, czy powiedzmy czas na finalizację, tak, powiedzmy coś w tym stylu, no nie wiem, to są jeszcze jakieś tam pierdoły, więc możemy to pominąć. Jakieś obrazki tu można powstawiać, inne tego typu rzeczy. Tu są opinie, więc w sumie też fajnie, że to wszystko się wyświetla tutaj w kasie. No i inne rzeczy, które się nie wyświetlą tutaj podczas edycji, no bo jest edytowane z takich standardowych tutaj ustawień. WooCommerce'owych można powiedzieć, więc powiedzmy, że tylko tyle sobie tutaj dostosujemy. Jeśli będziesz mieć wersję pro tej wtyczki, to możesz także zarządzać polami w formularzu, czyli pola w formularzu, czy są właśnie te imię, nazwisko, adres e-mail i tak dalej. Fajnie jest to skrócić moim zdaniem, z tego względu, że jeżeli sprzedasz produkty powiedzmy wirtualne, tak, czyli tak na przykład ja zapraszam do mojego kursu o sztucznej inteligencji, w którym nauczę Cię, jak praktycznie z niej korzystać, poznasz nowe narzędzia i tak dalej, no to po co mi tak naprawdę to wiedzieć to, że Ty jesteś z Warszawy, mieszkasz na ulicy, nie wiem, Leśnej 17 i tak dalej. Nie jest to do niczego potrzebne, tak? Oczywiście jakieś tam podstawowe dane są potrzebne, żeby wystawić fakturę, paragon i tak dalej. No ale dokładne, szczegółowe dane nie są tutaj potrzebne, bo przecież Ci tego fizycznie nie będę nigdzie wysyłał. A każde takie pole, które tym bardziej jest wymagane, wymaga od tego, żeby klient znowu klepał w klawiaturę, znowu coś wpisywał, dłużej to trwa, może się nie chcieć, może ktoś przyjść, przeszkodzić, cokolwiek, no i może potencjalnie stracić klienta. Więc im mniej takich pól, tym zazwyczaj będzie łatwiej, lepiej i tak dalej. Dobra, zaczynamy tutaj teraz konfigurację naszego tunelu, w zasadzie testowanie naszego tunelu, czy on działa, jak to wszystko wygląda, czy się uda, czy się nie uda. Więc musimy znaleźć do niego link. Link do tunelu znajdziemy właśnie klikając na przykład tutaj w tą ikonkę, tą ośkę tutaj zębatą. No i teraz link do tunelu będzie widoczny właśnie tutaj pod tym Slack. Tak, dodało się Elementor, no bo my go edytujemy, ok, robimy sobie tutaj kopiuj i otwieramy go sobie w nowej karcie tutaj. Zobaczmy, co się stało z naszym tunelem.
I wygląda, myślę, że fajnie. Mamy test tunelu, nasz tutaj podtytuł, hej, to testowy tunel, spoko, wygląda tak jak miało wyglądać, jest 19 zamiast 150, miało być 155, ale okej. Mamy ocenę, opinię, no i generalnie ten element, pierwszy krok z naszego tunelu, który sobie przygotowaliśmy. Wszystko działa, wszystko super, więc klikamy sobie to, kupuję ten przycisk i zobacz, co się teraz będzie działo. Zostaliśmy przeniesieni do drugiego kroku akurat w tym tunelu, czyli od razu do naszej kasy, czyli możemy sobie zamówić produkty. Zależnie też oczywiście od motywu, z jakiego korzystasz, z układu i tak dalej. Możesz właśnie to wszystko sobie tutaj dostosować, pozmieniać. W tym przypadku mamy tak zrobione, że my tutaj mamy czas na finalizację, tutaj mamy tam rok gwarancji, inne tam takie rzeczy, jakieś zdjęcia, tutaj mamy opinię, czyli ta kolumna generalnie służy do tego, żeby coś tam opowiadać klientowi. Z kolei prawa kolumna służy właśnie do wpisania danych. Jeżeli, nie wiem, czy w darmowej wersji jest to możliwe też, ale w płatnej na pewno możesz sobie też pozmieniać ułożenia, czy ma być jedna kolumna, tak? Czyli czy wszystko miałoby być ściśnięte, czy ma być dwie, czy ma być trzy, no jest tam parę ciekawych możliwości, albo kroki z przechodzeniem. Myślę, że jednak, że w zupełności taki podstawowy tunel Ci tutaj wystarczy. Mamy naszą zniżkę, tak? Mamy minus 136 zł, teraz tylko 19, super. Mamy tutaj nasz order bump, czyli możemy dodać sobie do koszyka coś, klikamy, zobaczmy, czy się dodaje prawidłowo. Powinno się zaraz dodać, czy dodało się. Powinno się dodać, tu mamy zniżkę, tak, mamy 155, mamy tutaj 23, nie pamiętam ile kosztował ten testowy produkt i na końcu mamy kwota, wysyłka. Wszystko się tutaj zgadza. Super. No i jeżeli wszystko się tutaj zgadza, mamy tak jak powinno być, no to przechodzimy właśnie tutaj do płatności. Tu mamy przelew bankowy, zapłać tam online, czy co tam, czy za pobraniem. No to oczywiście już kwestia tego, jak Ty sobie dostosujesz metody dostaw w swoim sklepie WooCommerce. Kupuję i płacę, wiadomo, że przejdzie dalej. My możemy sobie jeszcze tylko zerknąć tutaj na stronę, jak wygląda tutaj nasza strona podziękowania, po prostu na nią tutaj przechodząc, więc sobie tutaj zamykamy naszą stronę, tą tutaj pierwszą i przechodzimy do strony ostatniej. Tak, tutaj mamy, no, czemu ja chcę się przesuwać? O, jest thank you page i zerknijmy sobie na nią w ten sposób, klikając tutaj w to oczko. Zobaczmy, jak będzie wyglądała nasza strona podziękowania. Tu oczywiście są jakieś duże obrazki do wgrania, tak, jeden, drugi obrazek, ok. Thank you, dziękujemy za zamówienie. To wszystko oczywiście możesz sobie dostosować, wyświetlając też jeszcze inne informacje, na przykład o zamówieniu, o szczegółach, tak, że dziękuję za zamówienie, sprawdź koniecznie teraz maila, nie wiem, czy kliknij tutaj i odbierz, no to już jak tam generalnie chcesz, zależnie od Twojej strategii, jakby to miało dalej wyglądać. Generalnie to tyle, jeżeli chodzi o cały proces tworzenia tuneli sprzedażowych, a także tuneli w WordPressie do pozyskiwania leadów, pozyskiwania kontaktów. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci stworzyć taki tunel, także w wersji Pro, czyli na przykład z wariantami A, B i tak dalej, podpiął jakąś integrację na przykład do właśnie systemu z e-mail marketingiem, to napisz do mnie na kontakt@jangulczynski.pl. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, z tworzeniem tuneli, WordPressem, WooCommerce, to śmiało zadaj je w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym wideo lub w kursie. Cześć!